Mamy drugą połowę lutego i zaraz ruszamy na wyprawę w góry Hazang. 3 motorkami z rodziną mojej żony, Lin. Zobaczcie, jak idą przygotowania. Jeden skuterek cały zawalony stafem, dlatego że brat i żona Lin mieszkają w górach, więc biorą rzeczy do siebie. To drugi skuterek. Myślałem, że będziemy jechać na Januszu, ale jednak będziemy jechać na Hondzie, którą nam dali. I zmieściliśmy się tylko w jedną małą torbę i w środku mamy kosmetyczkę. No i oczywiście maska, rękawiczki i lecimy. O. A to prawie najstarsza siostra Lin. Lin stoi tutaj, to moja żona. Zawsze o poranku mnie poganiają, żebym szybciej się kąpał i schodził na śniadanie, a tu już pół godziny czekam, aż się uszykują. Nieładnie, hipokryzja, hipokryzja. Poprzednią trasę w Hazang robiłem na tym motorku. Tu mamy Honda Lead, a tutaj Yamaha Janus. A ja siedzę na Hondzie SH Mode. Na takich właśnie skuterkach będziemy jechać. Co było w Paryżu w 1887? Ano, zaczęli budować wieżę Eiffla. I jedziemy! No, jesteśmy właśnie na drodze. 20 minut jazdy. O, spójrzcie. Oni sobie jadą z dzieciaczkiem po środku. W trójkę. I co śmieszne, mi też chcieli wcisnąć go, żebym jechał z dzieciakiem. A to są najbardziej śmiercionośne góry do prowadzenia. Zatrzymaliśmy się na postój po 20 minutach drogi, bo jeszcze jedna siostra do nas dojeżdża i całą rodzinką będziemy jechać. No. Generalnie Hazang to najniebezpieczniejsza trasa dla turystów. Są to góry w północnym Wietnamie. Jest niebezpieczna, bo są to ścieżki bardzo wąskie często, tuż nad przepaścią. No i często ciężarówki nadjeżdżają z drugiej strony, których się nie widzi, albo się zapatrzy chwilkę i sporo osób spada w przepaść. A to był lud Hmong, który zamieszkuje te góry. Rửa lười lắm. Đừng có rủ người đi chơi. Sau này gái rủ đi du lịch chết làm sao nó yên. Dobra. Druga siostrzyczka dojechała, więc możemy śmigać dalej. I zobaczcie, większość trasy jest tuż przy krawędzi, nawet zazwyczaj jeszcze bardziej niż tutaj. Ale nie bójcie się, jeżeli spadniecie, to z pewnością lot będzie przepiękny. No, patrzcie, patrzcie, tutaj mamy 2 podejścia do wyprawy góry. Tu jedna, stylóweczka musi być, niebezpieczeństwo niebezpieczeństwem, a tutaj drugie podejście, ubezpieczony na wszystkie warunki, czyli pod spodem foliowy kostium przeciwdeszczowy. Który wybieracie? Ja stylóweczkę.
Cóż nie zaryzykuje życia dla pięknego zdjęcia. Không được ra đấy đâu. Đi đứng im chỗ xe máy đi. Không sợ độ cao. Cao đến đâu cháu cũng không sợ. A tam widać malutki fragment naszej trasy. O, pyk i zakręcik. Dobrze, że nie mam lęku wysokości, w przeciwieństwie do Lin, która co chwilę krzyczy so scared, so scared. Jeden z przydrożnych smaczków podróżując trasą Hazang są częste wodospady. W wielu miejscach nawet można wskoczyć i się wykąpać w lodowatej wodzie. Największe zagrożenie na trasach Hazang. Drapieżniki. Ask your brother, what do he feel when he needs to stop all the time to make picture? Cảm xúc của bác For the thế lady. nào khi mà đi với mấy mụ đàn bà này cứ dừng lại liên tục để chụp ảnh? Rất thú vị. Gì vậy? Đây làm gì vậy? Đây con camera. Nói đi. No, Cảm xúc thế nào? Khi mà mấy mụ này cứ dừng lại chụp ảnh. Cái đầy chỗ. Ý là đang đi mà cứ dừng lại chụp ảnh thì nghĩ như thế nào? Hay mà. Đi. Đi. Okay, good. Yes, really? Okay. I thought that you are not paying. I've read in the internet that friend of one of the blogger died in Hazang, Polish blogger. But you see, the road is so dangerous like that. Even Vietnamese, they die too. Yeah. I think they drive too fast. Foreigners or Vietnamese? Or both of them. And when they also die, how to drive safely here in Hazang? Always go on the right side. Yes. Drive slowly. Yeah. And need to check the bike before you go. And also avoid the trucks, right? Yes. And when you go on the corners, then do beep beep, yes? Yes. Więc pamiętajcie, żeby bezpiecznie jechać, jedźcie zawsze prawą stroną, pomału i na brzegach trąbcie. To są 3 podstawowe zasady przetrwania. No i jeszcze, żeby nie rozglądać się za widokami, bo jak widzicie, są przepiękne tutaj. Yes? Anything you want to add about going? Okay, thank you. No oprócz zagrożeń, o których wspomniała Lin, są jeszcze 4 znacznie rzadziej występujące zagrożenia, które mogą nawet zabić człowieka. Pierwszym z nich jest żwir na drodze. Bardzo łatwo, żeby motor osunął się na żwirze. Nawet przy 20 km na godzinę raz się wywróciłem, to znaczy prawie wywróciłem. Drugie to nie zapominajcie schować nóżki, bo bardzo łatwo na zakręcie się odbić od niej, no i wylecieć w przepaść. No dość niebezpieczne jest również to, szczególnie w porze deszczowej, że góry są z ziemi i potrafią osuwać się na ziemię, nawet czasem zasypując całą drogę. No i ostatni, najrzadszy, to
Czasem bawoły czy krowy idą wypasane przez ludzi chmąg na drodze i mogą was po prostu dziabnąć rogami i wyrzucić poza trasę. Tu kolejny przykład niebezpiecznego fragmentu. Żadnych nawet barierek nie ma. Ở đây. Whoa. This kid has like the one to spray on the plants, chemicals. What they are doing today? This is some burning day. Because it had finished yesterday, right? But maybe for some people, as they still have that longer. I think her whole life is holiday. Oh, look at this house. And what they do with the sticks. What they do with the sticks. Ah. O, look. Jakieś zgromadzenie. Yeah, I know. Patrzcie tu, kobiety pracują, dzielne, zaradne. Gdzie tam emancypacja? Co, nie zamieszkalibyście sobie w takim domku? Piękne życie ma ten lud chmąg. Pracuje w naturze, w pięknych górach wokół. Czasem musi ciężko popracować, ale bez stresu. Cały czas żyją tu i teraz w naturze. Piękna sprawa, piękna. You can show how they live here. Lin mówi, że właśnie stąd się kupuje ekologiczną żywność w Wietnamie. Bez spalin, bez chemikali. Aczkolwiek bez spalin mogę uwierzyć, ale bez chemikali to nie, bo widziałem właśnie dzieciaczka z wielkim plecaczkiem do spryskiwania. What is it? This colorful? To co właśnie widzieliście, to ich wersja straszydła. Odstraszacza na wróble. O, jak pięknie, jak w skansenie sobie uprawiają ziemię. O.
Jak widzicie, pracują nawet od najmłodszych lat. Tutaj niesie gałęzie na opał, żeby gotować. W tle rzepak rośnie. O, stacja. Oj, zoj. Młody z sierpem. I pomalutku wjeżdżamy do wioski. Już w niej jesteśmy praktycznie. Tutaj z tego co kojarzę jest rzeźnik. Zobaczymy czy otwarty. Nie, rzeźnik teraz zamknięty. Rzeźnik zmienił się na stację. Pięknie, pięknie. Żywy skansen. And what's here? A, jedyne najładniejsze miejsce i świeże to homestay pewnie, w którym będziemy spać dzisiaj. Show the chicken. Here, chicken. I sprzedają świeże kurczaczki. A teraz pokażę wam szkołę, jak wygląda. Tutaj mamy... Nie, tutaj mamy szkołę. I właśnie Brad Lynn zdecydował, że chce tak... Nie, Brad Lynn zdecydował właśnie, że tak chce spędzać życie. Przyjechał do szkoły pośrodku jakiejś górskiej wioski i uczy tutaj teraz dzieci. Brat właśnie przeskoczył przez płot i idzie nam otworzyć bramę i śpimy dzisiaj u niego w malutkim pokoiku. Pokoik niedługo zobaczycie. Chyba jednym z najczęściej robionych błędów przez turystów jadąc do Ha Giang jest zapominanie o tym, że będzie tu 10-15 stopni zimniej. Niezależnie czy w Hanoi jest 40 stopni czy 20, tutaj będzie około 10-15 stopni zimniej, więc weźcie bluzy, weźcie kurteczkę i pamiętajcie też o rękawiczkach, bo ręce będą zamarzać. Pierwszy raz zapomniałem o tym wszystkim, no i musiałem improwizować i się okrywać, czym się dało znaleźć po drodze.